Dzień dobry, nazywam się Maciej Kuczyński, jestem specjalistą chirurgii plastycznej. W klinice Mandala wspólnie z panem doktorem Samirem Ibrahimem i Rami Alszekiem zajmujemy się, chirurgią plastyczną. Spotkaliśmy się na konsultacji, zaplanowaliśmy, jak nos ma wyglądać i teraz dzień zabiegu. Dzień zabiegu zazwyczaj umawia się pacjent rano, przychodzi przed południem. Musi przyjść przygotowany do tego odpowiednio, czyli po prostu zwykle 6 godzin nie powinien jeść ani pić. Nie powinien wcześniej brać aspiryny ani żadnych suplementów diety, leków, które mogłyby mieć wpływ na krzepnięcie krwi. No i przede wszystkim powinien być zupełnie zdrowy. Nie powinien mieć kataru, nie powinien mieć jakichś innych przypadłości, które mogłyby być niebezpieczne dla jego zdrowia, gdyż te stany chorobowe mogłyby pogłębić się w trakcie znieczulenia ogólnego, bo w takim znieczuleniu zazwyczaj wykonujemy operację nosa. W dniu zabiegu też robimy dokumentację fotograficzną, czyli robimy zdjęcia nosa w kilku projekcjach, żeby potem można było porównać to, co nam wyjdzie już po zabiegu. Także ten ostateczny rezultat może być zweryfikowany na podstawie właśnie porównywania zdjęć sprzed zabiegu i pozabiegowych. Operacja nosa przebiega w ciągu około 2 godzin w moich rękach. Jeżeli trzeba dłużej, to jest dłużej. Jeżeli uda się troszkę krócej, to jest krócej. Dla pacjenta jest to obojętne, bo śpi. To jest jak 1 sekunda. Człowiek sobie nie zdaje sprawy, czy minęło minuta, sekunda, czy też cały wszechświat się obrócił. Także tego się nie bójcie. To jest po prostu dobrzy anestezjolodzy, troskliwie się wami zajmą i nie będziecie wiedzieli, kiedy to nastąpi. Mówię z własnego doświadczenia, byłem 3-krotnie operowany. Pacjent budzi się już po upływie tego czasu operacyjnego, kiedy już jest wszystko gotowe i ma w nosie setony. Ja zakładam setony. To są takie tłuste sznurowadła nasączone maścią z antybiotykiem, które następnego dnia rano usuwamy. Jeżeli chodzi o to, co jest na nosie, niektórzy zakładają płytkę termoutwardzalną. Ja wolę gips, dlatego że wydaje mi się, że on lepiej oddycha i pacjent go w moim przekonaniu troszkę lepiej toleruje, ale mogę nie mieć racji. W każdym razie ja zakładam gips, który jest takim kawałkiem przyklejonym plastrami w ten sposób. Możecie mieć podsiniałe oczy. Możecie, nie musicie. W większości, jak się robi pełną plastykę nosa, która wiąże się z korekcją i części kostnej, i części chrzęsnej, to mogą pojawić się zasinienia w okolicach dolnych powiek. Tego się nie bójcie, one dosyć szybko schodzą. Ja zazwyczaj zalecam w okresie, kiedy się spotykamy na konsultacji, żeby stosować specjalny krem, który przyspiesza bardzo wchłanianie się tych zasinień i to tak naprawdę socjalnie jesteście użyteczni mniej więcej po 2 tygodniach. Gips zdejmujemy po tygodniu, chyba że sam odpadnie. To też na siłę go nie zakładamy z powrotem, ale pod spodem są jeszcze takie plasterki, których bardzo proszę samodzielnie nie odrywać. One spełniają swoją ważną rolę w stabilizowaniu struktur nosa w początkowym okresie. Bardzo ważną rzeczą jest to, żeby sobie przygotować odpowiednio miejsce do spania. Co to znaczy? Ludzie w różny sposób się układają do snu. Nie wszyscy leżą tak jak rycerze na skałce, na plecach i większość ludzi lubi spać albo na boku, albo wręcz wtulając się w poduszkę na brzuchu, co dla nosa świeżo operowanego nie jest bardzo korzystnym eksperymentem. Dlatego
Tutaj w okresie przygotowania do operacji nosa warto sobie kupić dobrą poduszkę w postaci na przykład wałka i nauczyć się spać bardziej na plecach albo trochę bokiem. Także to będą, bo zapomnijcie o samej operacji, a takie drobne trudności będą Wam potem bardzo dokuczały. Dlatego im szybciej zmierzycie się z tym tematem, tym lepiej. Co jest bardzo istotne, to to, żeby w początkowym okresie, w ciągu pierwszych kilku dni, nie pochylać się gwałtownie, nie robić ćwiczeń, aktywność fizyczną dosyć mocno ograniczyć, dlatego że mogą być nagłe, nie to, że krwotoki, ale może troszkę krwi polecieć z otworów nosowych i to może Was po prostu przestraszyć. Doradzam, żeby jedzenie niepikantne, niegorące, niewymagające rzucia, to też bardzo pomoże, ponieważ wszystkie bardzo pikantne przyprawy, wszystkie bardzo gorące potrawy podnoszą ciśnienie w obrębie głowy i szyi i też mogą spowodować krwawienie. Także unikajmy tego. Rzucie tak samo po prostu powoduje ruchy szczęk i też powoduje po prostu pompowanie krwi w obrębie głowy, dlatego też może sprzyjać krwawieniu. Co jest ważne, musicie uważać na to, to głównie mówię do młodych mam, żeby nie brać dzieci na ręce, dlatego że taki ruch głową może bardzo poważnie zagrozić Waszemu nowemu nosowi. Także to są takie niby drobiazgi, ale zdarzało się już kilka razy, że właśnie mama ucieszona, że już jest po operacji, brała małe dziecko na kolana, a małe dziecko, wyginając się, trafiało ją prosto w nos. Proszę, zwróćcie na to uwagę, że też trzeba. Ja zawsze podczas konsultacji zalecam preparaty do irygacji nosa. Zalecam preparaty, które powinno się stosować wiele razy w ciągu dnia, które mają natłuścić, nawilżyć śluzówki. Przygotujcie się, że przez pierwszy tydzień, 2, a nawet 3 oddychanie będzie kiepskie. Dopiero później to będzie wszystko normowało się. W miejscu, w Waszej sypialni, tam gdzie śpicie, doradzam, żeby ustawić nawilżacz powietrza. Bardzo się dobrze oddycha, jeżeli na dworze jest mgła. Kierunek wakacji wtedy doradzam Bałtyk, a nie tropiki. To też jest istotne, żeby tuż po operacji nosa nie wybierać się gdzieś na dalekie, egzotyczne wakacje. W ogóle po operacjach to trzeba troszkę odczekać, ale to osobny temat. Jeżeli chodzi o nos, ja bym minimum te 2 miesiące przed wyprawami gdzieś dalej odczekał, szczególnie w miejscach, gdzie są ekstremalne temperatury, gdzie przewidujecie albo plażowanie, albo chodzenie po jakichś tam lodowcach, to też trzeba wziąć pod uwagę, że nos, ukrwienie jego będzie stopniowo wracało do normy i też po prostu musimy zwracać na to uwagę. Zawsze jest bardzo istotne, żeby nie grać w gry zespołowe przez kilka tygodni od zabiegu. Jeżeli lubicie siatkówkę, koszykówkę albo inne gry kontaktowe, bo w sumie możecie mieć bardzo ostry kontakt z piłką albo z łokciem swojego partnera, to po prostu doradzam Wam, żeby minimum 6 tygodni wstrzymać się od takich aktywności, bo kości, chrząstki wstępnie zrastają się po upływie mniej więcej 6 tygodni. Także zwróćcie na to uwagę. Jeżeli nosisz okulary, to pamiętaj, żebyś tuż po operacji, a w zasadzie do 3 miesięcy używał soczewek. I to jest też jeden z ważniejszych elementów przygotowania do operacji nosa. Co dalej? Myślę sobie, że trzeba bardzo dokładnie słuchać tego, co wzajemnie ustalamy. Przede wszystkim kwestia rekonwalescencji przedstawia się tak, że o ile możecie już po 2 tygodniach spotykać się z ludźmi bez zwracania uwagi siniakami albo jakimiś dziwnymi
śladami po gipsie na nosie, to musicie pamiętać, że tak w pełni wygojony nos to jest rok. Ale to nie trzeba czekać roku, żeby po prostu w miarę normalnie funkcjonować społecznie, dlatego że ten obrzęk będzie ustępował bardzo szybko w ciągu pierwszego miesiąca, także powiedzmy sobie jakieś 70-80% obrzęku już wtedy ustąpi, a później będzie to coraz mniej widoczne zmiany na nosie będą występowały. Dlatego o ile w pierwszych tygodniach, a nawet w pierwszych dniach będziecie wstawali z łóżka i ten nos będzie zupełnie inny i będzie się bardzo szybko poprawiał, to później to będzie coraz wolniej i coraz mniej zauważalny. Pytacie często, kiedy nos jest tak już na gotowo. No, trudne pytanie, bo są kolejne etapy gojenia nosa. To wszystko zależy też od materiału, jaki dostaję do obróbki, czyli po prostu od waszej skóry, od właściwości waszych tkanek. To tak powiem od pół roku do 2 lat. Im grubsza skóra, im bardziej taka porowata, tym dłużej ten okres trwa. Skóra cienka, wręcz papierowa, to nos w pełni jest wygojony czasem już po pół roku. Ale tak średnio możemy powiedzieć, że do roku te zmiany trwają. Początkowy etap to jest pierwszy miesiąc, to już taki ogólny obrzęk schodzi. 3 miesiące, wtedy już zaczyna być ładny koniuszek, już subtelnieje, bo on na początku jest taki, to nie to, że ludzie to widzą, to ty czujesz, że ten nos jest jeszcze taki drętwy, że jeszcze sztywny, że jeszcze się zmienia i wtedy masowanie bardzo pomaga w prawidłowym kształtowaniu się, w prawidłowej rekonwalescencji nosa, a później to już są bardzo drobne zmiany, które trwają jeszcze na przestrzeni kilku miesięcy. Także w ten sposób to się mniej więcej odbywa. Bardzo istotną rzeczą jest to, żebyśmy mieli cały czas porozumienie. Dlatego zapraszam na konsultacje, które są zwykle tydzień po, 2 tygodnie po, 6 tygodni po, 3 miesiące po, pół roku po, a cały czas jesteśmy w kontakcie choćby na WhatsAppie i wtedy, jeżeli jest taka potrzeba, to robimy tyle spotkań, ile jest potrzebne. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, jeżeli trzeba by było, to po prostu koniecznie kontaktujcie się, bo ja chętnie na wszystko odpowiem. Pamiętajcie o tym, że bardzo istotne, szczególnie w otwartej plastyce nosa, jest to, żeby nos odpowiednio masować. Ale to ja dokładnie tłumaczę, na jakim etapie jaki masaż powinien być stosowany. Także dlatego nie zaniedbujmy tego, bo to nie jest tak, że jest po operacji i niech się samo goi. Nie, to jest tak jak zaprawa murarska. To wszystko musi po prostu być rozprowadzone poprzez naszą dbałość, poprzez nasze odpowiednie traktowanie nosa, poprzez zabiegi wykonywane własnoręcznie i możemy też różne wspomagające też zaproponować. Także pamiętajcie o tym, jakiekolwiek wątpliwości, WhatsApp na przykład albo inny komunikator, bardzo łatwo się ze mną skontaktować, a wtedy wszystko wytłumaczę. Jeżeli myślisz o poprawie wyglądu, funkcji swojego nosa, jeżeli w ogóle rozważasz, żeby coś zmienić ze swoim nosem, to zapraszam na konsultację. No nie ma się czego bać. Porozmawiamy. Nie jestem zupełnie wtedy uzbrojony, także nic ci nie grozi. Przyjdź. To nie zobowiązuje do niczego. To jest po prostu wyjaśnienie pewnych kwestii, które mogą ci zapaść w głowę. Jeżeli dojdziesz do wniosku, że chcesz poddać się temu zabiegowi, zapraszamy serdecznie. Natomiast nie będziemy wcale rozczarowani, jeżeli po prostu do tej operacji nie dojdzie. Bo czasem wymaga to bardzo wielu lat i dużo przemyśleń, żeby dojść do punktu, w którym dojrzeje w nas ta decyzja. Dlatego, broń Boże, nie przyspieszajmy tego procesu. Natomiast konsultacja da ci jakiś pogląd na temat tego, w jaki sposób nos się operuje, co możemy uzyskać, jak długo trzeba być przygotowanym na różnego typu przeciwności losowe związane z rekonwalescencją.
czego potem unikać, w jaki sposób ten zabieg ewentualnie zaplanować. Także zapraszam na konsultację, a jeżeli dojdziesz do wniosku, że chcesz się poddać zabiegowi, to później spotykamy się w dniu zabiegu.